Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i przygotowałam Wam dzisiaj 10 propozycji zapachowych, które bez względu na to, jaka jest pora roku, pachną zawsze tak samo i pasują tak naprawdę do każdej pory roku i do temperatur wyższych i do niższych. Nie są to zapachy ani duszące, ani zbyt świeże, takie ideały. Oczywiście ja takich zapachów u siebie mam więcej, ale przygotowałam Wam 10. Starałam się, żeby one były tak troszeczkę różne między sobą, żeby pokazywały różny front zapachowy. Także cóż, zapraszam na dalszy ciąg tego filmu. Jest to 10 propozycji, które dla Was przygotowałam, myśląc bardzo mocno o preferencjach wielu różnych osób. Każdy z nas jest inny i jego preferencje co do zapachów też potrafią być różne. Natomiast to są takie wybory, które myślę, że wielu zadowolą. Szczególnie jest to taki film z myślą o osobach, których nie stać, żeby mieć 100 flakonów, 250, nawet 20 flakonów, które poszukują takich zapachów, które są wielofunkcyjne, wielozadaniowe i które sprawdzą się w każdej okoliczności tak naprawdę. I ja taką dyszkę Wam przygotowałam, z tym, że tam, gdzie mogę powiedzieć jakiś jeszcze odnośnik zapachowy, nie wiem, jakiś inny zapach, który zamyka się w ramach, jest bardzo podobny, to Wam podam. Natomiast generalnie też chciałabym powiedzieć, że przez to, że Wy wiecie, że ja kocham wanilię, chciałam od niej trochę odejść, ale dla mnie wanilia jest na każdą porę roku, bez względu na to, czy jest zimno, czy jest ciepło, ona zawsze pięknie pachnie. Ale takich stricte, tych moich ukochanych waniliowych zapachów nie będzie, czyli nie będzie YSL, nie będzie Dolce & Gabbana Diwan. Przygotowałam Wam trochę inne, odmienne propozycje, ale to nie są też propozycje zapachów, które wiem, że podobają się wszystkim. Absolutnie nie. Dlatego wybrałam 10, bo być może w tych 10 każdy dla siebie znajdzie ten jeden, który będzie mu odpowiadał. No i dobra, już koniec tych wstępów. Przejdźmy do tych zapachów. I zacznę, to nie żaden ranking, no bo jaki miałby to być ranking, po prostu Wam poopowiadam. Jednym z takich zapachów, o którym postanowiłam tu w tym filmie powiedzieć, jest Burberry My Black, dlatego, że to jest brzoskwiniowy zapach. Ale właśnie często, jeżeli ktoś przeczyta nuty tego zapachu, to może sobie pomyśleć, że jest to jakaś taka świeżynka owocowa. Nic bardziej mylnego. Brzoskwinie tutaj bardzo czuć, natomiast one są podane w sposób bardzo wykwintny, wyrafinowany. Jest to zapach i na wieczór, i na dzień, na każdą porę roku. On nie zmienia się. To nie jest tak, że zimą lepiej go odczuwamy niż latem. Absolutnie cały czas odczuwamy go tak samo. I to jest zapach naprawdę wielofunkcyjny, też bardzo elegancki, dodający moim zdaniem dużej pewności siebie. Jeżeli ktoś lubi brzoskwinie i lubi tego typu połączenia, to naprawdę ten zapach myślę, że do niego trafi. Dalej to jest zapach Viktor & Rolf Bom Bom. To jest, słuchajcie, zapach z kategorii, też mogłabym tu podać Deep Red z Hugo Bossa, bo to jest ta sama linia moim zdaniem zapachowa, albo Armani Code. No Armani Code mi się skończył i teraz mam Viktor & Rolf Bom Bom i jest to profil zapachowy, który jest bardzo słuchajcie, dziewczęcy i kobiecy i wieczorowy i dzienny. To jest zapach, który jest taki jakby troszeczkę
cierpkawe albo coś takiego, ale nie w złym słowa znaczeniu, ani to nie jest też taka cierpkość, jaka jest w Versace Crystal Noir. Jeżeli ktoś zna, to będzie rozumiał, o co chodzi, czy taka gorycz. To jest po prostu dosyć świeży, ale nie świeży zapach. Tu generalnie w tym zestawieniu ta świeżość jest taka dziwna, bo jest właśnie wielofunkcyjna. Na pewno nie jest owocowa, nie jest kwiatowa, nie jest to świeżość w żaden sposób letnia. Jest to zapach też sensualny w jakimś stopniu. Ja uwielbiam ten profil zapachowy i uwielbiam to, jak fantastycznie się w nim czuję naprawdę o każdej porze roku i to jest moja taka polecajka dla Was. Kolejny zapach wciągnęłam tu, dlatego że to jest coś dla mnie ponadczasowego i coś, co uważam za must have tak naprawdę większości kobiet, mimo że tak naprawdę bardzo się podoba mężczyznom, a nie do końca kobietom. Ale jest to Coco Mademoiselle Chanel. Ja mam wersję zwykłą, nie Intense. I dla mnie to jest zapach wielofunkcyjny. Tak samo wielkie wyjścia, wieczorowy, dzienny. To jest zapach do codziennego używania. Słuchajcie, to, że jest napis Chanel, nie oznacza, że on musi być traktowany jakoś strasznie mocno wyjątkowo. Ja, jak widać, już zużyłam prawie cały flakon i nie omieszkam go odkupić. Natomiast chyba nie wersję Intense, dlatego że wersja Intense wydaje mi się, że jednak troszeczkę skręca w inną stronę, taką, która nie do końca mi się podoba, więc wolałabym jednak tę wersję podstawową niż Intense. Jest to zapach niezwykle elegancki, niezwykle piękny. Jest to zapach tak naprawdę świeży, ale nie świeży, bo nie jest to świeżość letnia, owocowa i tak dalej, ale to nie znaczy, że latem nie będzie pięknie brzmiał, albo nie znaczy to, że zimą będzie zbyt słaby i mało otulający. On ma coś takiego w sobie, ten zapach, co bym powiedziała, że jest bardzo otulające. I to jest zapach według mnie naprawdę dla każdego, chyba że komuś bardzo przeszkadza ten profil zapachowy, bo tak jak mówię, to nie jest zwykła świeżynka, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Tak samo uważam, prawie tak samo bym opisała tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyrafinowanie i tak dalej, zapach Q Dolce & Gabbana, dlatego że to jest też zapach na wyjątkowe wejścia, ale do codziennego używania też. To jest zapach, który pachnie idealnie o każdej porze roku, no ale to ja się powtarzam cały czas, ale jakby w tym zestawieniu nie ma takiego zapachu, który brzmi inaczej bądź gorzej zimą lub latem. To jest oprócz tej wielofunkcyjności pór roku, to wszystkie te zapachy tak naprawdę są i wieczorowe, i też dzienne. Może nie wszystkie są wykwintne i jakieś mocno wyrafinowane, natomiast ten na pewno się do nich zalicza. To jest taka perełka, którą jak zdobędziecie, to wydaje mi się, że zakochacie się w tym zapachu. Jest obecnie w tym roku wyszła wersja Intense, nie znam tej wersji, więc ciężko mi powiedzieć, czy warto w nią inwestować, ale gdybym ja miała Wam powiedzieć tak, że kończy mi się ten flakon i kupuję, to chyba poszłabym w wersję Intense, ponieważ tak uwielbiam ten profil zapachowy, tak bardzo się z nim utożsamiam, że że stwierdzam, że naprawdę według mnie jest to zapach wielofunkcyjny i jeżeli ktoś miałby mieć tylko jeden zapach, to ten mogłabym z czystym sumieniem po prostu polecić. Jeszcze chciałam tylko dodać, bo nie dodałam tego na samym początku, widzicie oczywiście tytuł odcinka, że chodzi o zapachy mainstreamowe, co nie oznacza, że ktoś nie mógłby mieć jednego pięknego, wspaniałego zapachu niszowego, ale to by wymagało oddzielnego według mnie filmu. Także dzisiaj tylko mainstream. I dalej zapach, o którym też nie wyobrażam sobie, słuchajcie, nie powiedzieć, to jest Michael Kors Wanderlust.
Ja nie wiem, czy ja znam osoby, której on się nie podoba, której on przeszkadza o jakiejkolwiek porze roku. To jest zapach z tak odrobiną jednak tej wanilii. Na pewno on jest bardziej świeży, jest mocniej uniwersalny, jest w taki sposób podany, że mało kobiet go nie doceni, tak mi się wydaje. Mężczyźni też oczywiście bardzo doceniają ten zapach. Ja uważam, że bardzo wielofunkcyjny, przepiękny, przemocno kobiecy. No, fantastyczny. Kolejny zapach to jest zapach Muglera i zapachy Muglera tutaj wciągnęłam dwa. I generalnie myślałam o tym, żeby wciągnąć Angela podstawowego, ale zdecydowałam się na Angela Innocent, dlatego że uważam, że on jest bardziej wielofunkcyjny niż tamten Angel. Dlatego, że tamten jest dla mnie ostrzejszy wbrew pozorom. To jest coś delikatniejszego. To jest coś bardzo mocno świeżego, bym powiedziała, ale znowu, przez to, że to nie jest świeżość w żaden sposób jakaś taka owocowa, to nie jest zapach taki, wiecie, frywolny i taki zwyczajny. Według mnie jest wyjątkowy i bardzo fajnie spisuje się w mroźne dni. Wręcz bym powiedziała, że jest taki jak skrzący śnieg, a latem jest wręcz czymś takim delikatnym, ale delikatnie nas podkreślającym naszą obecność. Uważam, że to jest naprawdę fenomenalny zapach i bardzo wielofunkcyjny i nie omieszkałam o nim powiedzieć, bo uważam, że jeżeli ktoś nie zna Muglera i nie zna Angela Innocenta, ale zna Angela podstawowego i na przykład w Angelu podstawowym coś mu nie pasuje, bo jest zbyt ostry, zbyt intensywny, zbyt mocny. Czasem słyszę, że Angel podstawowy dla kogoś jest zbyt mocny. To właśnie to jest wersja dla tych wszystkich, dla których Angel podstawowy jest zbyt mocny. Bo to jest bardzo trwały zapach, ale bardzo delikatnie sunący po Was i absolutnie nie męczący. Dalej to jest, postanowiłam ten zapach wciągnąć, to jest dawna moja miłość. Oczywiście to już nie jest jakaś tam moja estetyka już zapachowa. Ja bardzo zaczynam skręcać gdzieś w inną stronę, ale uważam, że nie można o tym zapachu nie powiedzieć. To jest Calvin Klein Euphoria. Słuchajcie, nie można o tym zapachu nie powiedzieć, dlatego że to jest niby świeży zapach, ale znowu to jest podobna linia zapachowa tak naprawdę do tego Bonbon z Viktor & Rolf, z tym, że to jest ostre, to jest ostrzejsze, to jest takie bardziej zmysłowe może od jeszcze tego Bonbon. Ja już uważam, że dosyć sensualne są te Bonbon, ale to jest bardziej zmysłowe może nawet niż sensualne. To jest taki zapach, który w ogóle kiedyś to robił ogromną furorę i naprawdę podobał się praktycznie każdemu. I stąd postanowiłam go tu wciągnąć, bo sobie pomyślałam, że jest to zapach, o którym naprawdę warto jest powiedzieć w takim zestawieniu. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej podstawowej wersji Euforii, bo już nie mówię o jej flankerach, których jest multum i większość z nich też potrafi być piękna, to naprawdę to jest taki klasyczek, który sprawdzi się po prostu w każdych okolicznościach, w każdej temperaturze. Fantastyczna moim zdaniem polecajka. I zostały nam jeszcze 3 zapachy. Jednym z nich to jest coś, co każdy odbiera inaczej, ale myślę, że to jest też pozytywne i dlatego też ten zapach tu się teraz znalazł. A chodzi o Kenzo World Power. To jest zapach, który wielu odbiera inaczej, ale bardzo duża, wydaje mi się, że większość może tak, odbiera tak jak ja ten zapach, czyli jako coś kwiatowego, coś bardzo
elegancko-nonszalanckiego, tak bym to opisała, czyli to jest na wielkie wyjścia, to jest na wyjątkowe okazje, to jest zapach latem, ja go latem uwielbiam, zimą tak samo. Nie ma po prostu takiej pory roku, że ja powiem, po ten zapach to ja nie sięgnę. Wszystkie te zapachy tak naprawdę to są właśnie zapachy, po które ja naprawdę sięgam o każdej porze roku i to są takie pewniaki moje, bo nie zawsze, o ile jesienią uwielbiam te właśnie takie czekoladowe rzeczy, gourmandowe, to też nie zawsze jest tak, że mam na taki zapach ochotę. Czasami mam na któryś z tych i po prostu po niego sięgam. I to jest taki zapach, który jeżeli nie znacie, to fajnie, żebyście poznali, bo on jest naprawdę wyjątkowy i wydaje mi się, że spodobać się może większości, chyba że jest taka właśnie sytuacja, że na każdym on może brzmieć inaczej, ale nawet jeżeli brzmi inaczej, to ponoć brzmi bardzo słono. I tu są nuty słone, żeby było śmieszniej, których ja nie wyczuwam. Ja wyczuwam to jako kwiatową kompozycję. Natomiast jeżeli ktoś wyczuje te nuty słone, to jeszcze lepiej, bo tym bardziej jest to zapach na każdą porę roku tak naprawdę. Więc polecam. Kenzo World Power. Teraz będzie znowu Mugler. Mówiłam, że Muglera wciągnęłam 2 i tu wciągnęłam zapach, który nie spodoba się każdemu, to na 100%, bo trzeba rozumieć ten zapach, ale wydaje mi się, że to jest zapach Muglera, który jest naprawdę wielofunkcyjny i że to jest zapach, o którym powinnam w tym zestawieniu również wspomnieć. Jest to Mugler Alien. Słuchajcie, to jest po prostu... To jest zapach, który latem wybrzmiewa świeżo. To jest zapach, który zimą wybrzmiewa bardzo otulająco. Tak jak Wam mówiłam, odkryłam, że dla mnie to jest zapach śliwki takiej podpieczonej. I naprawdę ja teraz bardzo mocno to wyczuwam. Kiedy to odkryłam i sobie to uświadomiłam, to bardzo mocno wyczuwam taką nutę. Jest to na pewno niezwykły zapach i dlaczego go wciągnęłam do tego zestawienia? Bo być może jest osoba, która oczekuje wielofunkcyjnego zapachu, ale bardzo wyjątkowego i takiego, którym nie będą pachniały całe ulice. I uważam, że to jest taki zapach, bo uważam, że nie każdemu się spodoba, ale jeżeli docenisz jego walory zapachowe i jeżeli zrozumiesz ten zapach, to może to być Twój signature scent, to może to być Twój jedyny zapach, jakiego kiedykolwiek będziesz używała. Uważam wręcz, że nawet mężczyźni mogliby używać tego zapachu, bo według mnie to jest zapach uniseksowy. I ostatni zapach, który wciągnęłam, to jest jakby dalej taka strona elegancji. Dalej chciałam spełnić oczekiwania nie tylko pół roku, ale wielofunkcyjności zapachu też pod względem właśnie okazji, kiedy taki zapach będzie nam pasował po prostu. I to jest Nomad Nuit d'Egypte. Słuchajcie, to jest zapach, który świetnie się sprawdzi do pracy, dlatego że on nie jest projektujący, nie jest wkurzający, nie jest w żaden sposób przytłaczający. Nie jest w żaden sposób przytłaczający. To jest zapach, który jest naprawdę bardzo elegancki i świetnie się nada na wyjątkowe okazje. Jest subtelny, ale ja na przykład wyczuwam pewną orientalność tego zapachu, ale myślę, że większość po prostu go odbierze jako coś bardzo eleganckiego, bardzo wykwintnego, coś, co będzie Was ubierało każdego dnia podczas każdej Waszej czynności i myślę, że ten zapach musiał się tutaj znaleźć, bo naprawdę
może znaleźć wielu zwolenników. Jeżeli ktoś nie lubi podstawowej wersji Nomada, bo na przykład, tak jak dla mnie, jest ona zbyt wodnista, to ta wersja Nuit d'Egypte może się dla Was okazać idealną kompozycją zapachową. Także przeszliśmy przez 10 zapachów, tak naprawdę nie tylko na każdą porę roku, ale na każdą okazję, bardzo wielofunkcyjnych. Takie zapachy, które możecie sobie kupić i używać jako jedne, jedyne wszędzie. Dajcie mi znać, czy Wy macie taki zapach, a może jest ktoś z Was tutaj, kto poszukuje ciągle takiego jednego zapachu na wszystkie okazje i czy macie z tym trudności, a może nie byłybyście w stanie mieć tylko jednego zapachu, bo właśnie ja na przykład tak mam, że kiedyś Wam o tym opowiadałam, nie mogłabym mieć jednego zapachu, bo ja bym go nie czuła, ale i ja perfumuję się dla siebie, nie dla otoczenia, ale z drugiej strony jeżeli ktoś właśnie chce ogólnie pachnieć i być miło odbieranym i po to używa perfum, żeby jego odbiór był przyjemny otoczenia, to wszystkie te zapachy, wydaje mi się, oprócz Aliena, który jest taki trochę kontrowersyjny, ale właśnie on jest zapachem bardziej dla Was niż już dla otoczenia. Chociaż ja nigdy się nie spotkałam, żeby Alien był źle przez kogokolwiek odebrany. Nigdy się nie spotkałam, żeby ktoś powiedział, że to jest brzydki zapach albo że to jest duszący. Na pewno nie jest to w żaden sposób moim zdaniem męczący zapach. Nikogo, według mnie. Ale oczywiście podzielcie się swoimi opiniami i tym, czy dane zestawienie tych zapachów, czy się z tym zgadzacie po prostu, czy uważacie, że któryś zapach absolutnie w takim zestawieniu nie powinien się znaleźć. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam bardzo miłego dnia, końcówki tego dnia i do zobaczenia do następnych moich filmów, kochani. Pa!